Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka, Grzegorz Ludwin oraz Adam Furmańczuk. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSS bez tajemnic. Mamy coś nowego, tak, ponad 800 odcinków podcastu za nami, ale jeszcze nigdy nie wchodziliśmy na falach tego podcastu w obszar, jakim jest sztuczna inteligencja, czy też potocznie znany AI. Tak, ten AI nam towarzyszy, no to skoro AI jest wokół nas i ta sztuczna inteligencja nam zaczyna już dawać się we znaki całkiem nieźle w różnych obszarach biznesowych, w tym również w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu, no to nie może jej zabraknąć w podcaście BSS bez tajemnic. I tak, zaczynamy od dziś nowy cykl, w którym będziemy od czasu do czasu się spotykać z moim dzisiejszym gościem, którym jest Paweł Płocki. Cześć Pawle. Dzień dobry, cześć. I to wspólnie z Pawłem będziemy tego AI-a rozkładać na czynniki pierwsze. Jak nam to pójdzie? Zobaczymy, bo ani ja, ani Paweł nie jesteśmy, że tak powiem, z technicznego punktu widzenia animatorami świata AI-a. Raczej nas to interesuje, fascynuje i widzimy zastosowanie tejże dziedziny technologicznej jakby w obszarze nie tylko centrów usług wspólnych, ale w ogóle szeroko pojętego nowoczesnego świata biznesu. Czyż nie, Pawle? Wszystko się zgadza. Ja dodałbym jeszcze do tego, co powiedziałeś, Wiktor, że tak w kontekście, jak ten AI nam wchodzi do naszego świata, w ogóle nie tylko biznesowego, wczoraj dotarł nawet do TVN. Już nie pamiętam, w jakiej formie, który program, któryś z informacyjnych wieczornych. W każdym razie dotarł tam AI, a konkretnie LLM, czyli Large Language Model, a konkretnie ChatGPT oczywiście, który siłą rzeczy jest najbardziej chyba znany, kojarzony ze wszystkich i dotarł w kontekście jego wpływu czy jakby problemów, które powstają w związku z ChatGPT, jeżeli chodzi o edukację w naszym kraju. Oczywiście było też odniesienie do tego, w jaki sposób nauczyciele powinni, czy w ogóle szkoła powinna działać, czy podchodzić do tematu ChatGPT i jego używalności przy wypełnianiu prac domowych przez uczniów. Także to był ten kontekst, w którym ChatGPT wczoraj chyba pierwszy raz, a w każdym razie ja pierwszy raz wyłapałem, zaistniał na skalę masową poprzez TVN. No, jak widać i w świecie telewizji, ale pewnie nie tylko, będziemy mieli coraz częściej z tym do czynienia. Natomiast wiesz co, te nasze rozmówki będą taki miały charakter z jednej strony techniczny, z drugiej technologiczny, z trzeciej filozoficzny chyba, zaryzykuję się nawet takie coś powiedzieć. I zadam Ci takie pytanie na początek. Kiedy to wszystko się zaczęło? Bo ja mam takie wrażenie, że my z tym światem, który teraz nazywamy sztuczną inteligencją, to już mamy jakiś czas do czynienia. Tylko jakoś baliśmy się albo nie chcieliśmy tego tak wprost nazywać. Jak ty spoglądasz, że tak powiem, ze swojego punktu widzenia na ten temat? To znaczy, sztuczna inteligencja jako taka oczywiście nie jest nowym tematem. No właśnie, bo tak, żeby sobie też troszkę uporządkować. Bo my mówiąc dzisiaj, my w sensie ty i ja, ale w ogóle uważam znakomita większość osób, mówiąc o sztucznej inteligencji, czyli o AI, tak naprawdę ma na myśli wycinek sztucznej inteligencji, czyli modele językowe. Bo to gdzieś tam się ze sobą zmerdżowało. Więc mówiąc AI myślimy LLM, czyli Large Language Model, czyli modele językowe typu GPT. Aczkolwiek nie tylko. Natomiast AI jako taki, w którym oczywiście zawierają się modele językowe, ale także na przykład uczenie maszynowe, istnieje już od dość dawna. A także modele językowe nie zaistniały w bodajże październiku zeszłego roku, kiedy odpalił ChatGPT. Bo ChatGPT został uruchomiony, jakby udostępniony masom, bazując na modelu GPT-3, czyli już trzecim z kolei. Logiczne istniały wcześniej 2 i 1 i cała masa innych modeli, które były także przygotowywane i nad którymi pracowały inne firmy niż OpenAI.
który też przeszedł która w sensie OpenAI przeszła swojego rodzaju ewolucję, ale to jest jakby osobna kwestia. Ewolucja od takiej organizacji czysto badawczej, non-profit, do firmy jakby w rozumieniu klasycznym, chociaż tak naprawdę tam są różnego rodzaju zawiłości, bo ta część badawcza nadal pozostała częścią badawczą i non-profit, po prostu powstała odrębna gałąź, która jest for profit, czyli taką firmą, której celem jest wygenerowanie przychodu, ale to jest jakby osobna kwestia. Więc AI nie jest niczym nowym oczywiście, natomiast powszechny dostęp do modeli językowych, które są jedną z gałęzi czy jednym z obszarów AI-owych, jest czymś absolutnie nowym i to rzeczywiście w sposób powszechny nastąpiło bodajże w październiku zeszłego roku. Tak. No tak, wtedy się przetoczyła taka fala przez cały świat. Zaczęła się toczyć, powiedziałbym. Tak, zaczęła się toczyć, ta kula śniegowa wręcz tak nawarstwiała i tam kiedyś nawet wyłapałem takie informacje, że w momencie, kiedy to zostało otwarte, że można było się tam rejestrować jako użytkownik, bo bodajże taką formułę też to przybrało, to jak do tej pory jest to najszybszy przyrost użytkowników danego rozwiązania globalnie, tak? Bo tam to było jakoś w kilka dni przekraczające miliony użytkowników, gdzie było to porównane, wiesz, z jakimiś innymi aplikacjami czy systemami, gdzie czasami był podany przykład, no temu to zajęło rok, temu zajęło tyle miesięcy i tak dalej, a tutaj było to liczone w dniach, czyli widać, mamy ten hype taki, nie, na tego, no w tym przypadku ChatGPT, bo to było wtedy mówione, ale wyłapałem z twojej wypowiedzi, że to nie jest jedyne tego typu rozwiązanie. No i właśnie, bo tu chyba też należy się naszym słuchaczom i widzom powiedzieć, że de facto tych rozwiązań to jest co najmniej trochę. Bardzo dużo. Znaczy, jeżeli przez rozwiązanie rozumiesz model językowy jako taki, inny niż GPT-3, jest ich mnóstwo. Jakiś czas temu z czystej ciekawości sprawdzałem, było ich, już nie pamiętam w tej chwili, kilkadziesiąt spokojnie. Przy czym część z nich komercyjna, część czysto badawcza i zamknięta, niedostępna dla szerokiej publiczności. Przy czym, tak jak mówię, to było parę dosłownie miesięcy temu i było kilkadziesiąt. Teraz jest ich dużo więcej. I to też jest ciekawa rzecz do poruszenia. Dlaczego jest ich tak dużo? Bo do jeszcze jakiś czas temu, czyli naprawdę parę miesięcy, to też jest niesamowite, jak szybko to idzie. Tak? Mówimy tutaj o otwarciu ChatGPT na masy w październiku zeszłego roku. Raptem kilka miesięcy temu, a jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I właśnie, gdzie jesteśmy? Czyli jesteśmy w miejscu, tak nawiązując do ilości modeli dostępnych, czy takich, które są używane, jesteśmy w miejscu, w którym, no właśnie, wytrenowanie czy przygotowanie modelu GPT-3, na bazie którego mieliśmy ChatGPT. Różne są estymacje, ale one gdzieś tam krążą w okolicach 7-8 milionów dolarów kosztów wyszkolenia takiego modelu. Przy gigantycznej, to są głównie koszty związane z mocą obliczeniową, która musi być zaprzęgnięta do tego, żeby taki model, czy musiała być, zaraz o tym powiem, zaprzęgnięto do tego, żeby taki model wyszkolić. Siłą rzeczy wyłożenie takiej ilości pieniędzy, plus oczywiście wiedzy potrzebnej do tego, żeby taki model stworzyć, wytrenować i tak dalej, nie jest dostępne dla każdego. Natomiast jakiś czas temu, to mniej więcej pewnie ze 2-3 miesiące temu nabrało takiego większego tempa, zaraz po tym jak wyciekło bądź nie wyciekło, to są różne spekulacje, w sensie czy było to zamierzone, czy niezamierzone, ale pojawił się w przestrzeni publicznej model językowy stworzony przez Meta, Facebook, i to rozpoczęło, no właśnie, drugą kulę śnieżną, można powiedzieć, związaną z open source, czyli community szeroko rozumiane, dewelopersko-pasjonackie powiedzmy w temacie AI, a konkretnie modeli językowych, zaczęło pracować na tym modelu, który no właśnie wyciekł bądź nie wyciekł, stworzonym przez Metę. On się nazywa Llama przez 2 L.
zaczęło pracować nad tym modelem, czyli użyło go jako bazy i open source zaczął po prostu tworzyć nowe modele samodzielnie, bazujące na tym modelu Mety czy facebookowym. Dosłownie w 2 tygodnie po tym, jak Llama pojawiła się w przestrzeni publicznej, po 2 tygodniach pojawił się model zbudowany na podstawie Lamy o nazwie Alpaka. Kolejne chyba tydzień czy 2 tygodnie później pojawił się następny model językowy, stworzony całkowicie jakby niezależnie od dużych technologicznych firm. I tych modeli później pojawiała się cała masa w różnych wielkościach też, bo te modele, no właśnie, one mają różnej wielkości. Wielkości rozumiane jako na jak dużej zakresie danych model został wytrenowany. Oczywiście te mniejsze, nie dość, że potrzebują mniejszej ilości mocy obliczeniowej, żeby je wytrenować, potrzebują też dużo mniejszej mocy obliczeniowej, żeby ich używać samodzielnie. Więc mamy w tej chwili bardzo dużo modeli językowych dostępnych całkowicie za darmo, podkreślam, w przestrzeni publicznej open source, w miejscach takich jak Hugging Face przede wszystkim. To jest taki portal, który mocno koncentruje się na tematach sztucznej inteligencji, machine learningu i tak dalej. Masz model, który możesz sobie odpalić lokalnie na komputerze, nawet z kartą graficzną, która ma, nie wiem, rok czy 2 lata. Nie jest to super najnowsza, najmocniejsza karta, co jeszcze jakiś czas temu było niemożliwe, bo żeby samodzielnie uruchomić sobie model, któryś z większych modeli językowych lokalnie na swoim własnym komputerze, naprawdę potrzebowałeś dużej mocy obliczeniowej, żeby to było lokalnie. Albo myślę, że w niektórych wypadkach nawet jedna najnowsza karta nie wystarczyła. Niektórzy sobie radzili z tym w ten sposób, że korzystali z maszyn, które budowali wcześniej na potrzeby kopania kryptowalut, które siłą rzeczy były bardzo mocno obudowane mocą obliczeniową, po kilkanaście, kilkadziesiąt nawet w niektórych wypadkach kart graficznych, które były ze sobą sprzężone i te maszyny były w stanie te modele odpalać. Natomiast w tej chwili na swoim zwykłym, starym laptopie, rocznym, 2-letnim, któryś z tych mniejszych modeli bez większego problemu uruchomisz i będziesz z niego korzystał. On może nie będzie super szybki, on na pewno nie będzie jakości GPT-3 czy GPT-4, ale wiele z tych modeli, które tworzy ta społeczność deweloperska w tej chwili, one w niektórych testach są w stanie osiągnąć nawet 85-90% tej jakości, którą widzimy w GPT-3 czy w ChatGPT, jeżeli chcesz. Dodam, że BARD, czyli model, który dopiero co jakby w drugim podejściu ogłosił i wprowadził do użytku Google, to jest model też powszechnie, niepowszechnie dostępny, bo nie we wszystkich krajach jeszcze można go uruchomić. W Polsce nie uruchomisz, chyba że korzystasz z VPN-a, więc ja się nim chwilkę bawiłem. Nawet z testów czy z benchmarków BARD na tę chwilę, znowu nie we wszystkich testach, nie we wszystkich benchmarkach, ale potrafi mieć wynik mniejszy niż ChatGPT. Czyli BARD wydany przez giganta, jakim jest Google, versus Alpaka czy Vicuna, dobrze mówię, nazywał się ten model, który osiąga zbliżoną do BARDa jakość pracy, stworzony całkowicie przez open source. To jest dla mnie niesamowite i gigantyczna zmiana, która być może jeszcze nie do końca jest i widoczna, i zrozumiana, jak wielka to jest zmiana. Z tym też związane trochę jest to, o czym pewnie gdzieś tam przy którymś spotkaniu sobie więcej powiemy, bo tak nawiązując trochę do rozwiązań biznesowych, czy używania w biznesie modeli językowych, konkretnie z całego worka rozwiązań sztucznej inteligencji, jednym z takich dużych problemów do niedawna, podkreślam, była poufność danych, rozumiana i jako poufność danych korporacyjnych, ale także rozumiana jako jakby w kontekście GDPR-u czy RODO.
no siłą rzeczy trzeba na to uważać. Oczywiście mieliśmy kilka przypadków, to bodajże był Samsung, o ile mnie pamięć nie myli, 2 czy 3 przypadki, kiedy pracownicy Samsunga, korzystając z ChatGPT, wyrzucili tam informacje poufne, wewnętrzne, one wypłynęły, no bo jest kompletną naiwnością myśleć, że jak wrzucam do ChatGPT, leci do chmury, zgubi się w całej masie tych informacji, które tam są. Zgubi się bądź się nie zgubi. Tym bardziej, że ChatGPT też wyszedł i trafił jakby do szerokiego grona, w dużej mierze po to, żeby pomóc w jego dalszym szkoleniu czy usprawnianiu. Mieliśmy później GPT 3,5, potocznie nazywany, czyli model oryginalny trójka, który troszeczkę został podrasowany, więc cokolwiek wpisujesz w ChatGPT nie znika. To służy dalszemu szkoleniu czy usprawnianiu modelu. Usprawnieniu lub nie, tutaj też są różne zdania, są nieco podzielone, że doszliśmy teraz do momentu, że ChatGPT został po prostu przetrenowany i został bardzo mocno spolerowany, spłaszczony przez ilość tego wszystkiego, co do niego napływało w połączeniu z całym tematem związanym z alignmentem AI, bezpieczeństwem. Sztuczna inteligencja, jak tylko postąpi jeszcze krok do przodu, to nas zje i generalnie przejmie kontrolę nad światem i tak dalej. To też jest temat pewnie na osobną ciekawą rozmowę. Natomiast chcę powiedzieć, że też idąc trochę za tym, OpenAI niedawno, bo to było pewnie ze 2 tygodnie temu, no jak na świat sztucznej inteligencji szmat czasu, udostępnił taką możliwość, że kiedy korzystasz z ChatGPT, możesz zrobić to w taki sposób, żeby twoje korzystanie nie było używane do dalszego szkolenia. Czyli możesz jakby sobie wyciąć, można powiedzieć, instancję tej swojej interakcji z ChatGPT, która pozostanie wyłącznie na twoim komputerze, to nie pójdzie nigdzie dalej. Więc to zostało od niedawna wprowadzone. Prawdopodobnie gdyby było od samego początku, gdyby pracownicy Samsunga z tego skorzystali, nie byłoby problemu. Natomiast nie zmienia to faktu, że jeżeli chcesz korzystać biznesowo, raczej nie będziesz korzystał z wprowadzania manualnego czegokolwiek do ChatGPT, raczej będziesz korzystał z API. A na tę chwilę API nie jest wycięte z jakichkolwiek, wedle mojej wiedzy przynajmniej, nie jest wycięte z tego procesu nauczania, więc siłą rzeczy cokolwiek poleci przez API do OpenAI może wypłynąć. Teraz dlaczego o tym mówię i dlaczego mówię, że do niedawna było to jakieś dość duże ograniczenie, jeżeli chodzi o biznesowe użycie tego akurat modelu językowego. Do niedawna, dlatego że to też chyba było z tydzień temu, wydaje mi się, mniej więcej, zaistniała też w związku z działalnością open source i niezależnego dewelopera, powstała możliwość, też dostępna dla wszystkich na GitHubie, korzystania z dużo słabszego, co prawda, ale jednak modelu językowego całkowicie lokalnie. Korzystania, czyli nie tylko mówię tutaj o prowadzeniu jakiejś rozmowy, czy czata, czy wykorzystywania tego modelu językowego do podsumowania tekstu, czy czegokolwiek, do czego wykorzystujemy modele językowe, ale także jeżeli chodzi o konwersję tekstu na liczby, które z kolei umożliwiają, to się nazywa semantic search, czyli umożliwiają załadowanie całej masy informacji do bazy danych, z której później może czerpać model językowy i odpowiadać na przykład na twoje pytania. To też jest temat do rozwinięcia. To są te vector embeddings, to tak się nazywa. Powiem szczerze, nie znam tłumaczenia na polski i chyba nawet nie próbuję tego tłumaczyć. Natomiast na pewno to jest coś, o czym też warto porozmawiać, bo uważam, że z punktu widzenia tego biznesowego wykorzystania modeli językowych, to jest kolosalna zmiana, bo cały temat RODO i poufności danych po prostu idzie do kosza, przestaje być istotny. Wyłapałem sobie tutaj parę rzeczy z twoich wypowiedzi i zacznę od końca, bo wielokrotnie tutaj powtarzałeś o tym środowisku lokalnym, o takim lokalnym GPT i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że tego typu rozwiązania, bo ja to będę nazywał na razie rozwiązaniami, być może znajdziemy na to później jakąś lepszą nazwę,
będą szły w świecie biznesu w takim kierunku, żeby właśnie każda firma u siebie tworzyła wewnętrzne środowisko do takich odpowiedników czata GPT, czy jakkolwiek tego nie nazwiemy. Dlatego, że tego typu rozwiązanie zasilone pełnymi informacjami z historii życia danej firmy, od zarania dziejów, od momentu powstania, przez wszystkie procedury, opisy usług, produktów, dokumentów, zachowań pracowników, rekrutacji, whatever, są w stanie być bardzo pomocne do życia każdej firmy z osobna, o ile nie są to informacje udostępnione na zewnątrz, czyli kłania nam się cały obszar cyberbezpieczeństwa i myślę, że to jest zupełnie inna bajka, którą będzie trzeba tutaj mocno zadbać, ale z punktu widzenia życia biznesowego firmy i ułatwiania sobie dostępu do informacji, wiedzy na temat produktów, procedur, bla, 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 to może być rzeczywiście pieśń przyszłości, albo być może już w tej chwili właśnie jest robione przez te takie, no nazwijmy to, pierwsze podejścia do tego, żeby tworzyć te lokalne środowiska. To jest pierwsza rzecz. Dwa, podoba mi się nazwa tego barda, to co Google robi, tak? Bo to jest taki bard, to był ten, który głosi, ten, który mówi, ten, który wieści różnego typu zmiany. W przypadku Google'a, biorąc pod uwagę, że oni są największą na świecie wyszukiwarką, przynajmniej, no okej, nie będziemy konkurowali z Chinami, nie mam pojęcia, jakie tam są różnego typu statystyki, ale bardziej chodzi mi o globalny zasięg i globalnych użytkowników, to rzeczywiście rozwiązanie wprowadzane przez Google'a, biorąc pod uwagę korzystanie ze wszystkich już zasobów Google'owych, może być game changerem w ogóle w przypadku tego typu rozwiązań. Trzecia rzecz, którą tutaj powiedziałeś, i się lekko uśmiechnąłem nawet w trakcie twojej wypowiedzi, to w odniesieniu do tych kart graficznych, tak, i że nam się robi konkurencja dla koparek, tak, no bo to pierwsze skojarzenie, skoro ktoś korzysta z kart graficznych, które były, szybowały w górę zapotrzebowanie na nie w momencie, kiedy był taki hype na kryptowaluty i na kopanie kryptowalut, no to teraz widać, że się rynek musi podzielić, bo mamy co najmniej dwa zastosowania, no już nie mówiąc normalnego przeznaczenia kart graficznych jako takich, tak, ale tutaj widać, że to może sobie iść. I czwartą rzeczą, którą sobie też wypisałem, jak powiedziałeś o tej lamie. Jak powiedziałeś, że lama jest przez 2L, to od razu mi coś w głowie zaświtało, bo mówię, kurczę, skądś znam to słowo. Kiedyś się uczyłem języka hiszpańskiego, no nie jestem jakimś wielkim wirtuozem tego języka, ale ty tutaj nawiązałeś, że do lamy powstała konkurencja w postaci alpaka, czyli teoretycznie zwierzęce takie porównanie, tak? A w języku hiszpańskim słowo lama pisane przez 2L oznacza połączenia. Tak? Czyli być może tutaj autorzy tego rozwiązania niekoniecznie mieli na myśli samo zwierzę, które nomen omen fajnie do tego pasuje, ale być może chcieli to właśnie połączyć z nomen omen połączeniami, czyli tym szybkim dochodzeniem do właściwego rozwiązania, tak? Transferem i tak dalej, i tak dalej. Czy tak było? No to autorzy pewnie to wiedzą, ale niemniej jednak tak od razu mi tutaj się to skojarzyło. Paweł, powiem Ci, że niby krótka 20-minutowa rozmowa, ja mam całą stronę notatek po Twojej wypowiedzi. Myślę, że to może być dobry początek na to, co chcemy tutaj w ramach tego cyklu razem tworzyć, bo trendy w AI-u widać, że się rodzą codziennie. Mało tego, tutaj powiedziałeś, że 2 tygodnie to już praktycznie historia, Szmat tak? czasu. To jest szmat czasu, tak, więc ja zakładam, że jak my się następnym razem spotkamy, to tak jakbyśmy przeszli z jednej ery do drugiej, a być może będziemy świadkami pojawienia się już, nie wiem, GPT-5 albo tam czegokolwiek innego w tym stylu. Myślę, że naszym słuchaczom i widzom możemy powiedzieć coś takiego, że w tych naszych spotkaniach nie dość, że będziemy dotykali tak jakby historii rozwoju tego wszystkiego, co się dzieje w tych modelach LLP. Dobrze to powiedziałem? LLM. Blisko. LLM, widzisz, byłem blisko, no ale jeszcze nie jestem doskonały. Też się muszę nauczyć, tak? Co prawda bardziej organicznie niż maszynowo, no ale ja jestem pracownikiem o składniku białkowym, a nie cyfrowym, w związku z czym trochę dłużej może mi to zająć. Ale z drugiej strony będziemy chcieli, nasi drodzy słuchacze i widzowie, poruszać tutaj też kwestie nie tyle trendów, co ciekawostek, ale też na pewno w trakcie naszych rozmów dojdziemy do tego, jakie szanse i jakie zagrożenia rodzi nam świat sztucznej inteligencji i różnych rozwiązań, które w tej chwili powstają na jej kanwie, na jej podstawie, na jej fundamencie. Możemy się tak, Paweł, umówić? Koniecznie. Znaczy, temat jest strasznie szeroki. Jest bardzo dużo elementów ciekawych, bo to są po prostu bardzo duże zmiany. Ja bym pewnie chciał zakończyć przynajmniej to spotkanie bo takim, no właśnie, może trochę podsumowując, czy stwierdzając, że
my naprawdę mamy do czynienia z bardzo, bardzo dużą zmianą we wszystkich wymiarach, bo to jest i zmiana socjologiczna, technologiczna. Wspomniałem na samym początku o edukacji, to też się zmienia. Zmieniają się skillsety, które już nam są potrzebne w tej chwili, żeby jakoś sensownie z tym pracować, a także zmienią się idąc do przodu. Też jest ciekawe, że do porozmawiania. Jaki wpływ w ogóle może, to oczywiście dużo będziemy w obszarze spekulacji się poruszać siłą rzeczy, bo jeszcze jest naprawdę wcześnie. Znaczy minęło parę miesięcy, ale jesteśmy nadal bardzo wcześniej, mimo że, tak jak powiedziałeś, tempo jest tak ogromne. Ja jeżeli przez 1 czy 2 dni gdzieś tam jestem troszeczkę dalej od tematu AI z różnych względów, czy prywatnych, czy pracowych i wracam, gdzieś tam się znowu zagłębiam w temat, mam wrażenie, że jestem w plecy, kompletnie jestem zagubiony. Tak dużo się wydarzyło, że ja mam po prostu do nadrabiania 1 czy 2 dni utracone, mimo że staram się być w miarę na bieżąco i wiedzieć, co się dzieje. To jest bardzo, bardzo duża sprawa i myślę, że nie wiemy jeszcze, jak bardzo to wszystko na nas wpłynie, jak bardzo zmieni nasze życie. Zakładam, że w przypadku naszych rozmów, w momencie, kiedy powstanie jakaś spekulacja, to może ona zostać albo obalona, albo potwierdzona już przy kolejnym naszym spotkaniu, biorąc pod uwagę dynamikę tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. Paweł, bardzo dziękuję za to pierwsze wprowadzenie, że tak powiem, do tego wszystkiego, czego nasi słuchacze i widzowie mogą się spodziewać w kolejnych odsłonach naszych wspólnych rozmów. Ja jeszcze jedną rzecz bym dodał i to będzie takim pewnym naszym zobowiązaniem wobec osób, które będą nas oglądać czy też słuchać, że w opisie do odcinków, które będą się pojawiały w ramach BSS Bez Tajemnic, będziemy za każdym razem zamieszczali po kilka linków. Na zasadzie takich ciekawostek, które wyłapiemy i one będą albo odwoływać się do tego, o czym mówiliśmy, albo na zasadzie pogłębienia tematu i wrzucenia, zobaczcie, kliknijcie sobie, zobaczcie, co tam ciekawego w tym świecie jest. Jestem absolutnie pewien, że do każdego odcinka uda nam się znaleźć jakieś ciekawe linki, które sobie tutaj podepniemy. A na dziś, no cóż, zamykamy temat, Paweł. W takim razie wielkie, niskie ukłony idą w Twoim kierunku i podziwiam Twoje zaparcie, że tak powiem, aby tą tematykę pogłębiać z dnia na dzień i że źle się czujesz, jak na parę dni sobie ten temat na bok stawiasz. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i chętnie się będę dzielił, cokolwiek się w głowie dzieje, że tak powiem, rodzi pasjonata, podkreślam, a nie super eksperta. Nie wiem, pewnie eksperci są AI-owi, ja jeden z nich nie jestem, natomiast zdecydowanie jestem zafascynowany tematem i chętnie się podzielę. Linki oczywiście jak najbardziej też, chociaż będę tu się musiał samo ograniczyć, bo naprawdę jest się czym dzielić. No, słuchaj, czasem mniej znaczy więcej, także może będziemy wrzucali tylko po troszeczku, żeby tego głodu tutaj tworzyć go, tak, żeby on się nam pojawiał na tego typu informacje, a co do ekspertów, a nuż widelec, może w którymś naszym odcinku się pojawi jakiś ekspert, którego będziemy mogli challenge'ować z naszymi teoretycznymi rozważaniami na temat sztucznej inteligencji. Za dzisiaj serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.